Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was dzisiaj na Blind Buy, kolejny zresztą już z tej serii odcinek. I dzisiaj postanowiłam dokonać zakupu w ciemno, ale zrobić to w obrębie marki, która mnie interesuje. Ale z której mam tak naprawdę tylko jeden zapach i jeden przetestowany. No i nie zamierzam oczywiście kupować żadnego z nich, ale coś kompletnie w ciemno, idąc tokiem Fragrantiki, przyszukując opinie, czytając te opinie, wszystko będziecie widzieć. Zapraszam. Dobrze, kochani, to przejdźmy może do tych poszukiwań zapachu, a chodzi o markę De Marchand of Venice. Tu będziemy poszukiwać zapachu cudownego. Po pierwsze, to będą takie zakupy znowu bez jakiegoś konkretnego limitu cenowego, a po drugie, no to jest marka, która po prostu... Ja uważam, że jest wspaniała, ale żeby to ocenić, to też potrzebuję mieć więcej zapachów. To, że mam jeden przetestowany, który też mi się podoba, a jeszcze o niczym nie świadczy. W związku z tym teraz sobie to sprawdzimy. No i wchodzę w Szukaj, wpisuję nazwę marki. I żeby się za dużo nie rozwodzić o tym, patrzymy, co mi pokazuje. O tym Andalusian Soul słyszałam. To nawet nie jest tak drogi zapach, więc super. Natomiast może zobaczmy sobie te La Fenice Pur. Pur Femme. I teraz tak, waniliowy, kwiatowy, słodki, pudrowy, tuberozowy, białe kwiaty migdałowy. Może mi się spodobać. To jest kompozycja z 2016 roku. Nutami głowy są głuk i mandarynka. Głuk, mandarynka, tuberoza, kwiat migdałowca, heliotrop, wanilia, fasolka tonka, cedr. Przeciętna trwałość. Projekcja przeciętna, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Ten zapach przypomina mi Vidian. To jest jaki zapach? Lince Tiziana Terenzi. Takie mocne jakieś zapachy, to przypomina Trussardi. O, ale proszę, ja ten zapach mam, Birkholz Milano. I to przypomina? To nie chcę, bo już mam w podobnym klimacie zapach. Tilię też przypomina? To się zdecydujcie, bo Tilia, tutaj jest 1 na tak, a w Milano 3 na tak. To, no nie wiem, kurde, to może być dobry zapach, ale dobrze, nie idźmy na łatwiznę. Zobaczmy, bo tutaj mamy propozycję teraz tu i mamy tak. Teraz to są jeszcze takie flaszki, ale japońskie wyglądają trochę takie. De Marchand of Venice Blue Tea, Gyokuro, tak, ewidentnie coś z Japonią związanego, a to Mystic Incense, to Imperial Emerald znam właśnie, to tego nie kupię, ten zapach kupię sobie po prostu kiedy tam indziej, ale słuchajcie, Mystic Incense brzmi bardzo ciekawie. Jest to tak, ambrowy, dymny, uwielbiam dymne zapachy, Boże, uwielbiam, a dymność jest na drugim miejscu. Drzewny, karmelowy, ciepłokorzenny, balsamiczny, słodki, kakaowy, słony, owocowy. No ale to już pewnie ja tego nie wyczuję. I teraz kompozycja jest karmel, sól, suszone owoce, kadzidło, białe drzewo, kadzidło i kakao. Dużo kadzidła. Ale wiecie co? To będzie ciekawy zapach, tak mi się wydaje, nie wiem dlaczego. Przeciętna, no co dla kogo, no. Co dla kogo?
Tu jest jeszcze Byzantium Saffron. Boże, dużo mnie tu kusi. Rosa Moceniga. Jezu, ile mnie tu kusi. Incensowo, to słyszałam o tym zapachu. Histoire. Jaki to zapach? Incense Roi. Nie wiem, nie znam chyba. Nie wiem, czy Agnieszka mi przesyłała ten akurat zapach. O, Filippo Sorcinelli. Voix Humain. Podobny. O kurde. Wiecie co? On mnie zainteresował, ale takie szybkie zakupy. Dobra, idzie jako do zainteresowanych. A tu jest jeszcze, chyba to testowałam. Poczekajcie, co to jest? Tak, Narcisse Taormina. I to jest Etna, a to Etny chyba nie miałam próbki. Już bym sobie może porównała. Bardzo mnie zaintrygował ten zapach, jest mega ciekawy, powiem szczerze, no. Zapisujemy sobie jako Mystic Incense, jako ciekawy. Poczekajcie, czy ja to mogę właśnie gdzieś jakoś zapisać do mojej fragry? Nie, chyba tu nie mam takiego miejsca. Nie mam tu takiego miejsca. Dobra, Mystic Incense. Będę pamiętała. Lecimy dalej może. Tu jest kolekcja Murano, a to jest kolekcja... To jest marka po prostu De Marchand Venice, a tu jest jeszcze jakaś kolekcja Murano. I z tej kolekcji Murano weźmy sobie te Byzantium Saffron, bo to też wygląda bardzo ciekawie. Skórzane oczywiście. Ciepłokorzenny, drzewny, piżmowy, ale nie będę brała skóry, dlatego że za dużo tego. O, biały zamsz, Jezu. Szafran, tymianek, czarny pieprz, cytryna, biały zamsz, cedr, biała lilia, bez, rabarbar. Jezu, jak to brzmi ciekawe. I liść indonezyjski paczuli, bursztyn krystaliczny. Wow. Łaj, pewnie cena zdecyduje, co wybiorę, słuchajcie. Tak myślę. O, Byredo Black Saffron, bardzo znany zapach. Nishane. A koloń, co to jest? Oud Sapphire. Akurat tego nie ma. Myślałam, że może coś na kształt Santal Carmin. I tu jest 6 na tak nawet. Znowu Tiziana Terenzi jest. Mine. Tu Apskę. To nie testowałam, ale testowałam tej marki. To mówiłam, że na Instagramie opowiadałam o tych zapachach. Także tam też warto. Ta marka mnie bardzo też interesuje. Queer Nilam. Atelier Materii, bardzo mnie ta marka interesuje, naprawdę strasznie podobają mi się buteleczki i w ogóle, no szok. Powiem Wam tak, no nie znam za bardzo niczego, ale nie wezmę, bo jest to zapach skórzany, więc już mamy pierwszą eliminację. No ale dobra, to poczekajcie, wejdziemy sobie jeszcze tu, co mają. Mystic Incense, no to oczywiście Rosa Moceniga, zobaczmy te roza, kwiatowy, różany, teraz tylko znowu ciągnie mnie, żeby, wiecie, wybrać te różane, skórzane, ale nie chcę tego kupić, no bo ja tego mam sporo nawet, bym powiedziała. I znowu, wiecie, nie chcę już w takie nuty iść, ale jak czytam, słuchajcie, róża, sycylijska bergamotka, liść czarnej porzeczki, w sercu, znowu róża, magnolia, różowy lotos, Boże, jak to brzmi. Nuty bazy, róża, piżma, absolut wanilii, bursztyn krystaliczny, ekstrat białego cedru. I teraz tak, trochę się boję, bo nie wiem, czy ta róża jest mydlana, czy nie. I trochę się tego boję. Przez piżmo, które jest, może, chociaż połączenie z jaśminem często daje taką bardziej mydlaną formę, ale z piżmem też często. I tak, nie wiem, chociaż jest to napisane, że jest kwiatowy, różany i cytrusowy, piżmowy gdzieś tam dalej. Może nie jest mydlane, ale poczekajcie, zobaczmy, czy są opinie. Miałam czytać opinie, kurczę. Mój ślubny zapach, przepiękna róża, potraktowana z szacunkiem. Nie jest to jakiś różany kadzidło lub róża ubrana w bliskowschodnie ciężkie klimaty. Jest to elegancka i dostojna róża na specjalne okazje. Nie jest zapachem typowym na co dzień, nie jest zapachem przeciętnym, ale jednocześnie nie jest na tyle indywidualna, żeby męczyła otoczenie. Wręcz przeciwnie, swoją delikatnością ubraną w stanowczość potrafi umilić powietrze osób, które mijasz. Tak pachniały różańce mojej babci, jeśli wiecie, o co chodzi. Te nasączone różanym aromatem różańce. To już nic więcej Wam nie potrzeba, żeby wyobrazić sobie ten zapach. Róża w tym wydaniu jest bezpieczna, uszanowana, bez zbędnych
udziwniających dodatków. To ja już mam taką różę, która jest takim poszanowaniem i bez udziwnienia. Ale wiecie co? Wrócę do tego Mystic Incense. I chciałabym tu jeszcze opinię poczytać. Naprawdę ten zapach bardzo zmysłowy i uwspółcześnione karmelem kadzidło. Łatwe w noszeniu. Gdy jest cieplej, wiosną, jesienią jest mocno karmelowy. Zimą kadzidło dominuje. Jest dymny i prawdziwe. Zapach jest też drzewny. Czuć odrobinę suszonych owoców, trochę kakao, dzięki czemu zyskuje charakter gourmand. Mistyczny i apetyczny zapach. Trwałość bardzo dobra. 9 godzin czuję go wyraźnie na sobie, ale nie jest to Orionis, który wypełnia pokój zapachem. Piękne, eleganckie kadzidło kościelne, osłodzone karmelem i suszonymi owocami. To było pierwsze kadzidło kościelne, jeżeli ta osoba ma rację. Idealnie wyważona słodycz świetnie współgra z ostrzejszym akcentem kadzidlanym i solą, która wyraźnie czuje tuż po rozpyleniu. Nie jest to zapach dla miłośników killerów. To kadzidło ulotne i delikatne, ale tak często bywa z najładniejszymi zapachami, więc nie przeszkadza mi ponowna aplikacja, bo lubię napawać się tym aromatem. Trochę sosny, której w składzie nie ma, trochę mchu i kadzidła, nieco żywiczne i świeżo. Po godzinie nie czuć nic. Od taka ciekawostka olfaktoryczna. No, trochę z tą trwałością to mnie... Ale taki jest też The Marchand of Venice, bo taki jest też The Queen of the Night, więc no nie wiem, próbujemy dalej. Może ta kolekcja Murano taka jest, bo ona jest chyba tańsza właśnie, a ta jest droższa. Ale spróbujmy jeszcze te La Fenice, waniliowy, kwiatowy, to taki słodziak. Cudownie kobiecy zapach, bardzo kwiatowy i wytrawnie waniliowy. Nie jest to przesadnie odkrywcza kompozycja, co czyni je dobrym materiałem na prezent. Dla mnie to bardzo kobiece perfumy, wyraźnie czuć kwiaty i wanilię, ale w nowoczesnym wydaniu. Na pewno nie kojarzą się ze starszą panią. Są trochę kremowe, ale nie mocno gęste. Mają w sobie jakąś lekkość, przestrzeń, przez co nie przytłaczają. Gdy nosiłam zimą, to miałam wrażenie, że były bardziej lekkie i kwiatowe. Teraz czuję mocniej wybijającą się słodycz wanilii. Urocze i urzekające. No dobra. Czyli tak jak myślałam. No dobrze, to może pójdźmy tu w coś i nie wiem, Winegia 21. Spróbujmy. Ciepły, korzenny, agarowy, słodki, drzewny, waniliowy, balsamiczny. Nuty to pralina, szafran, cynamon, oud, akigala oud jest. Może mi się spodobać. Paczula. Wanilia, kadzidło, drzewo sandałowe, paczula. Oj, może mi się to spodobać. Paczula jest w sercu i w bazie. Duża trwałość i projekcja na ogół też. No, kurczę, powiem Wam, ten zapach przypomina mi Casa Moratti, Penhaligons, The Bewitching, Jasmine. Nie znam tego zapachu. Initio, Side Effect? O kurde, mam Side Effect. O, to by było coś ciekawego. Bulgarii, Legem, Orom też mamy. Wojtek ma znaczy. I też, a te Orom to czekaj, ile? 6 na 6 nie, a tu 8 na tak, 6 na nie. 30 na nie, że Side Effect, ok. To jest też marka, która mnie interesuje. L'Artisan Parfumer, bardzo mnie interesuje, no ale na razie sobie odpuszczam. Jest tego za dużo, Wy też mi dużo polecacie, ja nie jestem wszystkiego w stanie kupić, więc to Greatness, Oud for Greatness i to jest też podobne, bo mi się Greatness tak średnio spodobał. No ale też jest 3 na tak, 3 na nie, więc to jest takie, nie są zdecydowani. Atkinson, nie znam tego Oud Save, że udowy po prostu jest to ewidentnie zapach. Udowy. Ciepłokorzenny udowy. Nie wiem, jakoś te Akigala Oud jeszcze mi się podoba, które ja bardzo wyczuwam. Zobaczmy opinię. Motywem przewodnim tych perfum jest agar i paczula z odrobiną słodyczy, przy czym słodyczy jest niewiele, a pomiędzy agarem i paczulą jest zachowany pewien balans, który sprawia, że żadna z tych nut nie dominuje kompozycji. Udane połączenie i ciekawy zapach ma też w sobie trochę łatwo wyczuwalnej ciężkości, być może za sprawą kadzidła. Dobre parametry, bardzo trwałe na skórze i na ubraniach. Projekcja nie jest nachalna, ale jest, perfumy czuć. Jest w nim też nieco skórzano-zwierzęca nuta, którą wyczuwam. Na pewno nie jest to słodki zapach. Kadzidło i skutecznie tłumią wanilię, co dla mnie jest plusem. Świetnie zbalansowany zapach.
Szlachetny, ale bardzo ciężki i dość trudny zapach. Bardzo lubię serię Murano Exclusive, ale ten zapach jest dla mnie nie do przejścia. Nie dlatego, że jest brzydki, bo tego powiedzieć nie mogę. Parametry ma niemalże atomowe. Połączenie wanilii z kadzidłem podbite agarem obezwładnia i nie daje o sobie zapomnieć nawet na moment. Zdecydowanie nie chciałabym przebywać w towarzystwie osoby obficie spryskanej perfumami Vinegia 21 i to do mnie przemawia. I to ten ostatni właśnie do mnie przemówił. Dobra, wysuwa się na prowadzenie ten zapach. Zdecydowanie. Zdecydowanie. No i w ogóle mówię Wam, że ta Kigala Wood to ma coś w sobie takiego, że od razu parametry są lepsze zapachu. Dobra, może tu jeszcze jakiś zapaszek, zobaczmy, nie jakiś zwyklaczek, tylko coś konkretnego. To są chyba w ogóle męskie jakieś zapachy, tak mi się wydaje. Red Potion, Suve Petals, może to. Drzewny, pudrowy, owocowy, różany, słodki. Dla kobiet z 2013. Bardzo owocowo jest. Kwiat nektarynki, nektarynka, ananas, jabłko, bergamotka, biała róża, irys, kwiat pomarańczy, tuberoza, paczula, drzewo sandałowe, wanilia, bursztyn. Nie, wiecie co? Ja już się zdecydowałam. Przypomina Narciso, to już nie chcę. Juliette Hezegan, Velvet Haze, nudy. I o Majuri. Który Majuri? Saidati. To bardzo orientalny bukiet, zdominowany przez paczulę i ambry. Na tej ciężkiej bazie błyszczy coś lekkiego, kwiatowego. Może kwiat nektarynki, na pewno bergamotka i kilka innych składników bez ujawniania przepisu. Zapach jest miękki i zwiewny, z mocną bazą, uniwersalny i satysfakcjonujący, jednakże robi się nieśmiały po 3 godzinach. Kwiatowy zapach ze sporym pazurem. Mydlane kadzidło. I w sumie tyle mam do powiedzenia na temat tych perfum. Nie czuję owoców, ani kwiatu pomarańcza, ani nawet wanilii. To jest mydło starszej pani. Ok, no to nie chcemy. Dobra, już się zdecydowałam. Patrzę cenę. Kopiuj. Skopiowany tekst. Nie ma dramatu. Kurde, nie ma dramatu, słuchajcie. No, są dobre ceny są. To co? Ja robię zakup tych perfum i czekam, aż do mnie przyjdą. Nie mogę się doczekać. Zrobię Wam recenzję. Pierwsze wrażenie oczywiście. To wracam do Was w takim bajkowym makijażu. Na to nie zwracajcie proszę uwagi. Bawiłam się dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Nie spodziewałam się, że dzisiaj przyjdą te perfumy i pozwoliłam sobie na małą ekstrawagancję. A perfumy do mnie przyszły. Jest to Demarchand Venice Vinegia 21. Otworzymy to sobie oczywiście. I ten futerał. I jest książeczka. Proszę bardzo. Mamy zapaszek. Jest przepięknie. Jest to Murano Exclusive. Kolekcja. Jezu. Te flaszki to jest jakieś po prostu coś przepięknego. Naprawdę. Możemy się chwilkę pozachwycać? Dobra. I teraz psikamy obficie. Niech się też ułożą. Ja najwyżej za moment do Was wrócę. Na chwilę pójdę zobaczyć, ale pierwsze wrażenie. No, póki co jest to mi do czegoś podobne. Pierwszy taki psik to dla mnie jest taki trochę Kilian właśnie, Camera, tylko że szlachetniejsze. O, teraz wyczuwam jakąś balsamiczność. Jest tu coś magicznego, takiego wręcz sakralnego. Nie wiem, czy ten typ zapachu można nazwać jakimś strasznie mocarnym, bo wiecie co? Znaczy on jest śliczny. On jest śliczny.
To jest jakby połączenie nadal jakiegoś rodzaju gurmondowości, czegoś bardziej jadalnego. Coś nawet w podobie do właśnie Ambre d'Alexandrie z Boucheron, nawet bardziej niż Kiliana. Coś też, są jakieś nuty, wyczułam też takie nuty karmelowe, które gdzieś tam grają. Widzę jakieś takie podobieństwo właśnie do Camry, no ale to te Kilian, to wszystko w tym jakby tonie. Ale z drugiej strony czuję cały czas tę balsamiczność taką i balsamiczność, drzewność, balsamiczną drzewność, o. Czuję też jakąś taką żywiczność, wręcz gdzieś jakby igły grały jakąś historię. Być może to w ogóle nie jest teraz pora na tego typu zapachy. Natomiast on nie ma parametrów dla mnie, jest przyskórny. Wydaje mi się, że ten typ zapachu nie ułoży się jakoś za mocno inaczej. To jest taki typ zapachu, który raczej nie ewaluuje strasznie. No tak, ja definitywnie tu czuję bardzo jakieś karmelowe nuty, trochę jak z Latafy Eclair, połączone z nutami Camry, Kiliana, tudzież Ambre d'Alexandrie Boucheron. Ja bym nazwała go gurmandowym zapachem. Ja przyjdę tu dosłownie za, nie wiem, pół godzinki. Damy mu takie pół godzinki i ja do Was przyjdę i powiem Wam, czy ten zapach się jakoś zmienił. Dobra, to jestem po pół godzinie. Zapach się nie zmienia. On jest cały czas w tej takiej konwencji gurmandowej, właśnie kilianowskiej, z cały czas błąkającym się taką balsamicznością drzewną. Wszystko jest skomponowane idealnie zblendowane, wyważone, ale też nie zblendowane w taki sposób, że nie wyczuwamy tych poszczególnych nut. Natomiast generalnie zapach nie jest w ogóle ciekawy. Jestem nim rozczarowana. No, zapłaciłam za niego niemało, ponad 600 zł. To jest w ogóle marka, która mi kojarzy się bardzo. Może nie chciałabym za mocno spoilerować, bo taki film też wyjdzie w sierpniu właśnie, odnośnie zapachów w stylu Old Money. Styl Old Money, jeżeli ktoś nie wie, to tam go będę wyjaśniała. Tu nie chciałabym już zabierać czasu. W każdym razie te zapachy bardzo mi do tego stylu pasują. On jest piękny, on jest bardzo silnie kilianowski. Naprawdę to jest tak zbliżone i nie wiem, prawdopodobnie on wyjdzie z mojej kolekcji, mimo że flakonik jest przepiękny, ale uważam, że to nie jest do końca to, czego oczekiwałam. I tam były też komentarze, że no, w ogóle nie jest przesłodzony. Nie jest, ale Kilian dla mnie też nie jest przesłodzony i Camera też dla mnie nie jest przesłodzona. Po prostu zapachy są gurmandowe. Gurmandowe to nie znaczy turbo słodkie. Gurmandowe to znaczy jedzeniowe. Turbo słodkie i ulepne bardzo często są jakieś owocowe właśnie zapachy, kwiatowo-owocowe, z jakimiś takimi różnymi dodatkami, moc silnie waniliowe. Natomiast bardzo często te gurmandowe to nie są, ja ich tak nie odbieram. Często w nich też występuje jakiś rum, coś dla przełamania, coś, co podbija jeszcze jedzeniowość zapachu. I dla mnie właśnie to jest po prostu zapach jedzeniowy, jest przepiękny, ale albo się mam pozbyć tego, albo Camry. Tego myślę, że będzie mi łatwiej się pozbyć. Camera jest po prostu tańsza i jednak daje projekcję jakąś, a ten zupełnie nie, więc myślę, że po prostu go się pozbędę. No przykre, bo to są kolejne nieudane zakupy.
ale to nic, nie poddajemy się i to, co wymyśliłam dla Was w następnym odcinku z tej serii, myślę, że będzie równie ciekawe i liczę na to, że w końcu mi się uda. Także co, dziękuję Wam, kochani, i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Buziaczki. Pa!